W Norwegii nagrano wiele sztandarowych dzieł black metalowych, które znają wszyscy. Jednak pomiędzy nimi, jakby w drugim obiegu, są albumy sztandarowe dla epoki, jednak z wielu przyczyn mniej znane. Jednym z nich jest Troll Drebde Kristne. Troll zostaje założony w 1992 roku w Hamar w Norwegii przez 14-letniego Nagasza wraz z Glaurungiem i Fafnirem. Gdy ci dwaj opuszczają zespół, funkcjonuje jako solowy projekt. Troll wykonuje szeroko pojętą muzykę black metalową, debiutuje w 1995 demem pod tytułem Trollstorm over Nidingjuv. W 1996 wychodzi album, o którym będzie ten odcinek, czyli Drebde Kristne. Ten album zawiera praktycznie wszystkie cechy norweskiego black metalu lat 90. Wysoko nastrojone gitary, tremola, skrzeczące wokale, mroczną atmosferę, a nad wszystkim unoszą się bardzo ciekawe pasaże klawiszowe. To się może podobać. Te syntezatory i orkiestracje są niesamowicie chwytliwe i przeplatają się z bzykiem gitar, budując surowy klimat norweskiej północy. Aranżacje na krążku są pomysłowe i różnorodne, a czasem wręcz bardzo epickie. Klimat jest tajemniczy, mroczny i czarny do szpiku kości. Gitary brzmią agresywnie i wraz z nienawistną perkusją są wyraźnie słyszalne, w przeciwieństwie do basu, który w miksie został pozbawiony jaj. Ale takie właśnie były uroki black metalu lat 90. w Norwegii. Mimo to całość brzmi monumentalnie i epicko oraz obskurnie jak prawdziwy troll. Wydźwięk tekstów jest w swojej wymowie bardzo antychrześcijański i mimo użytych orkiestracji oraz nieznajomości języka norweskiego możemy wyczuć podskórnie tę nienawiść, która płynie z czeluści piekielnych przestrzewia Nagasza. Brzmienie jest przytłumione niczym legowisko trolla, jednak kreujące tę atmosferę pełną czarcich ostępów. Nagasz zaś wypluwa z siebie płuca z pełną furią, emanując czystym złem. Ale oczywiście, żeby została zachowana równowaga i nie było tak totalnie mrocznie, przebłyskują tutaj brzmienia gitar akustycznych, fletów, fortepianu, które niczym świece dostojnie oświetlają najciemniejsze zakamarki otchłani muzycznych. Na album składa się 8 kompozycji, z czego 3 są instrumentalne, o łącznym czasie trwania 36 minut. Więc jak sami widzicie, płyta nie jest przeładowana, nie nuży, a to najważniejsze. Ten album cofa nas do czasów najlepszej kreatywności norweskiej, gdzie z każdego albumu atmosfera przelewała się hektolitrami. Tutaj również tak jest. Na skrzydłach mrocznej, nihilistycznej symfonii ten krążek wpycha nas w objęcia mistycznej ciemności, w której pozostaniemy już na zawsze. To posłuchajmy teraz fragmentów tego ciekawego blackowego dzieła. Pierwszy utwór to Christian Hat, czyli Nienawiść do chrześcijan. Zaczyna się powolnym, dark ambientowym intro, jakbyśmy odwiedzali zatęchłą grotę trolli. Następnie wchodzą gitary i potężne orkiestracje, które przelewają się nad riffami. Do tego dołącza wściekły wokal Nagasza, raz szybko, raz wolno. Całość pokazuje niezwykłą kreatywność młodego twórcy. Jest świetnie. När stolen blekner bort, czyli Gdy słońce blednie, to już klasyczny black metal w stylu pierwszego Satyricona. Siarczyste riffy są poprzecinane pasażami klawiszowymi, które są bardzo melodyjne i zapamiętywalne. Nad całością góruje wściekły wokal Nagasza. Raz jest ostro, raz majestatycznie. Całkiem finezyjnie. Trollberg, czyli Góra Trolli, to instrumentalny utwór ze sporą dawką folku. Pojawia się sugestywny fortepian oraz chóry męskie. Mimo że wokale występują w formie szczątkowej, to bardzo udany utwór, niczym nie ustępujący pozostałym kompozycjom z płyty. Na koniec wybrałem Medvoldsklad Kristen Liv, czyli chrześcijańskie jestestwo zostanie zniszczone przemocą. Utwór rozpoczyna się wściekłym krzykiem Nagasza, który wręcz wypluwa z siebie płuca. To już bardzo energetyczny black metal, jednak później następuje wyciszenie, wchodzi gitara akustyczna oraz flet. Tekst mówi, że tron szatana znowu zostanie wzniesiony, zaś zło trolla uwolnione na ziemi.
widokiem na okładkę i wkładkę. Album posiada dwa najbardziej znane covery. Jeden z rysunkiem troli przepędzających chrześcijan z górskich siedzib. Ja zaś posiadam pierwsze bicie albumu ze znacznie uproszczoną okładką, wersja z Head Not Found z 1995 roku, która zresztą występowała również na kasetach licencyjnych, czyli na takim krwisto-czerwonym marmurkowym tle, czarno-biała fota Nagasza, a obok zdjęcia nazwa projektu, a pod spodem tytuł w ramce. Wkładka nie jest niczym spektakularnym, jest ona trzyłamowa. Po jednej stronie na pierwszym panelu jest twarz Jezusa z całunu turyńskiego, dalej na tle połamanych desek widzimy karty stron, a na pierwszej napisano gdzie, kiedy album nagrano, kto był producentem oraz że całość muzyki i tekstów napisał Troll. Dalej okładka. Na drugiej stronie otwarta strona jakiegoś pradawnego manuskryptu, dalej pentagram umieszczony na okładce starej księgi. Na niebieskiej płycie CD wydrukowano pentagram oraz nazwę Troll. Na stronie zamykającej pudełko na bordowym tle umieszczono tytuły utworów, nazwę Troll oraz tytuł albumu. Poniżej logotyp Head Not Found oraz adres do Voices of Wonder. Dreb de Chrisne emanuje dużą dawką epickich momentów, jednak ponury i gęsty klimat utrzymuje się cały czas, co oznacza, że nie każdy symfoniczny black musi być komercyjny. Tu jest prawdziwy i diabelski. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!